Witajcie, obiecałam Wam taką krótką serię z roślinami egzotycznymi, jadalnymi, które uprawiam. Pogoda nie nastraja, ale dzisiaj przynajmniej nie pada. Pokażę Wam kiwano, uprawę 2 odmian, które mam u siebie w ogrodzie. Pierwsze już widzę, że ładnie dojrzewa. Teraz Wam pokażę, jakie owoce można zbierać. Już w zasadzie by wypadało, bo w weekend u mnie temperatura będzie spadała nawet do zera, więc wolę pozbierać większość owoców. Te mniejsze zostawię, zobaczymy, może jeszcze będzie ciepło, może ich nie zetnie przymrozek, ale niektóre pozbieram, bo mnie ich po prostu szkoda. Zerwę jeden owoc, to zobaczycie, jak to wygląda. To już jest dojrzały owoc, popatrzcie, on już tak łapie, jest taki leciutko miękkawy nawet, łapie troszeczkę żółtych odcieni. Później te owoce zrobią się piękne pomarańczowe, tak jak dynie trochę. Zabieramy je do domu, kładziemy w kuchni, normalnie w ciepłym, suchym pomieszczeniu. Mogą sobie w tej kuchni leżeć nawet i rok, spokojnie. Te owoce w środku po przekrojeniu mają mnóstwo pestek, są soczyste, smakowo. To jest taki miks, bym powiedziała, trochę przejrzałego ogórka z kiwi, z bananem. Ja je lubię, nie wszyscy lubią. Myślę, że możliwe, że też je po prostu jedzą nieodpowiednio, że im nie smakują. Ja zawsze przekrawam ten owoc na pół, wydrążam łyżeczką do szklanki i piję taki gęsty, fajny koktajl. Pokażę Wam później, jak to wygląda i co z tym robię. Popatrzcie, jakie to są piękne owoce. To jest takie klasyczne, najbardziej znane kiwano. Ja ich w ogóle nie muszę pryskać, nic robić. Nie atakują mi ich żadne szkodniki, nie łapią choroby, żadne mączniaki i tak dalej. No u mnie nie chorują po prostu. Tutaj mam 2 albo 3 sadzonki. Owoców będzie pewnie za 20-30 w tym roku i tak jest ich mało, bo było zimne lato. Normalnie jest więcej. Cześć pies. Zaraz Wam pokażę z drugiej strony, jak one wyglądają, bo tutaj widać. Tu nawet jeden wrósł siatkę, tu są jakieś owoce. Tu raz, 2. Tu mam wrośnięte 2 sztuki. Tam jeszcze kolejny, zaraz Wam przybliżę, zobaczycie. No i mamy siatkę i popatrzcie. Mamy tak, jeden owoc. Tu z tyłu widać kolejny. Tu jakieś, tu takie małe bombki. Jeszcze jeden. Kolejny. Tutaj są 2 koło siebie. Ten wrósł w siatkę. Jakoś go wyciągnę. Nie wiem jeszcze jak. Następny też w siatkę zawinięty. Popatrzcie. Tutaj mam jeszcze jeden. Piękne są. Kolejny. Także tych owoców trochę jest. Jak przejdziemy z drugiej strony, to tu też ich troszeczkę widać. Zaatakowały mi pomidora. Wykorzystały jego tyczkę i się wspinają. Tu są 2 fajne owoce, takie większe. Tu mam na dole też. 4 sztuki nawet. Jak zawiązują owoce, to są takie maleńkie jeżyki śmieszne. Tutaj też widać. Kolejny owoc z tej strony. No jest tego troszeczkę. Naprawdę jest co jeść. A roślina jest dość niekłopotliwa. No jedynie trzeba zrobić rozsady, rzeczywiście. Ja robię rozsady już w kwietniu, bo jak się nie pośpieszymy, posiejemy wprost do gruntu, to one po prostu nie zdążą wydać plonu. Jak widzicie, w tej chwili dojrzało dość dużo owoców, ale ja jeszcze nie zbierałam. Jak się spóźnimy, no to po prostu tego plonu nie będzie. Także trzeba rozsady robić. A jeszcze Wam pokażę, za chwileczkę przejdziemy tu przez ten burz. Muszę prawie na kolanach wchodzić, bo mi tu kolczak jeszcze zaszalał. I tutaj mam inną odmianę kiwano, takie okrągłe. Patrzcie, jakie fajne owoce. One już są dojrzałe, też widać takie żółciutkie.
Proszę. Takie kuleczki. Fajne. I tu jest kolejna kuleczka. Kolejna. I jeszcze tu. Tu na pewno są dojrzałe owoce. Słyszałam, że smakowo są trochę gorsze od tych klasycznych, ale jeszcze ich nie jadłam. Zbiorę, przekroję, to Wam powiem. Tu jeszcze Wam pokażę, jak one fajnie kwitną. Widać kwiatuszki. Takie podobne do ogórka, ale bardziej okrągłe kwiatki. I tak to sobie rośnie. Zrywam jeden owoc i popatrzcie, nie wiem, czy kojarzycie taką nazwę jak kiścień. To była taka broń w średniowieczu. Taka kulka właśnie z kolcami. Potem kawałek łańcucha, uchwyt do ręki. No i wiecie, broń w ogrodzie jak znalazł. Także jak będą jacyś intruzi, to macie się czym bronić jesienią. Kiścień. Możecie porównać wielkościowo. To jest takie wyjątkowo mało okrągłe, ale wielkościowo one większe nie rosną, te okrągłe kiwano. Popatrzcie. To jest taka wielkość, a tu mamy to klasyczne. I ono jeszcze złapie więcej pomarańczowego koloru. To nie wiem, muszę zobaczyć. Mam pierwszy raz tą odmianę, ale one wcześniej dojrzały, więc myślę, że nie będą takie mocno pomarańczowe jak te klasyczne. Zobaczcie, jakie fajne. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda to kiwano po przekrojeniu owocu na pół. Popatrzcie. To się dość łatwo kroi. O. I w środku owoc wygląda tak. Popatrzcie, ile tutaj jest w środku tych nasionek. Całe mnóstwo. Takie podobne trochę do nasion ogórka. Odrobinę się różnią, ale są bardzo podobne. Jak chcecie sobie zebrać nasiona, to poczekajcie, żeby ten owoc zrobił się tutaj pomarańczowy. No i generalnie jest bardzo smaczny. Ja go wolę takiego wydrążonego, tak jak mówiłam, takiego do koktajlu, żeby go tak wydrążyć i sobie po prostu wypić. Można zjeść tak, ale no taki fajny. Naprawdę to jest taki smak, dużo ma z banana, troszkę z ogórka i z kiwi. Taki miks. Dla mnie pycha, ja uwielbiam takie owoce. Orzeźwiający, fajny, kwaskowy. No i wiecie, całą zimę macie swoje ekologiczne owoce, a jednak egzotyczne i coś ciekawego. Na pewno zaskoczycie tym gości i tak dalej. U mnie jest zawsze kupa śmiechu, jak takie rzeczy pokazuję gościom i ich tym częstuję. No. Nie musi każdemu zasmakować, ale na pewno będzie szał. A jeszcze Wam pokażę, bo przy okazji, jak byłam z tyłu w tym moim polu oglądać inne rośliny, które Wam chcę też pokazać, natknęłam się na takie kukurydze już mocno dojrzałe. Jeszcze ich nie otwierałam. Chcecie zobaczyć? Zaczyna się takie coś. Patrzcie, jaki szał. O matko. Na nie czekałam bardzo teraz. Patrzcie, jak to wygląda. Jak pytacie, czy można zjeść? Można. Można sobie zrobić z nich też mąkę. Można zjeść, jak są bardzo młode. Ja nie jem. Podziwiam, głaskam. Następne. Ta ma zawsze bardzo pięknie zawiązane wszystkie ziarenka. No taka po prostu odmiana. Patrzcie, jaka idealna. Cudo. A zobaczymy resztę. Jeszcze mam dwie. Nie mam pojęcia jakie. Pewnie podobne, bo one lubią w jednym czasie tych samych odmian używać. O, ta też taka ciemna. Piękna. I tu mam jeszcze czwartą. O, ta też jakaś taka tęczowa. Fajna będzie. Popatrzcie, tu się już zaczynają kolorki. Tadam. Dużo niebieskiego, trochę żółtego. Takie piękności. Tu mamy taką.
taką. Ale pachną. 4 sztuki. Śliczne, kolorowe.